Hej! Dzisiaj opowiem Wam jeszcze trochę o maskonurach. Poprzedni film z mojej wycieczki na Skomer Island w lipcu 2025 roku mam nadzieję, że już obejrzeliście. I jeśli nie, to serdecznie Was do tego zachęcam. A dziś trochę o samych maskonurach. W tle z filmikami, które nagrałam wprawdzie telefonem, ale pomyślałam, że jest tam kilka fajnych ujęć, które można wykorzystać, więc czemu nie? Maskonur atlantycki gniazduje wzdłuż północnoatlantyckiej linii brzegowej Ameryki Północnej, obejmującej regiony wschodniej Kanady i północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych, a także Grenlandię, Islandię, Wyspy Owcze, Svalbard, Nową Ziemię, atlantyckie wybrzeże Półwyspu Skandynawskiego, Wyspy Brytyjskie oraz wybrzeże Brytanii we Francji. Niektóre grupy migrujące wędrują na zachodnie Morze Śródziemne na miesiące zimowe. Poza sezonem lęgowym ptaki te można również spotkać na otwartych wodach u wybrzeży północno-zachodniej Afryki, aż po Wyspy Kanaryjskie. Czasami pojawiają się na polskim wybrzeżu podczas zimowych migracji. Odnotowano łącznie 8 obserwacji, z których ostatnia miała miejsce w kwietniu 2000 roku na Półwyspie Helskim. Uroczy i kapryśny wygląd maskonura, charakteryzujący się dużą, okrągłą głową i krótkimi, czerwonymi nogami, znajduje odzwierciedlenie w jego łacińskiej nazwie, która tłumaczy się jako arktyczny młodszy brat. Nie ma zauważalnej różnicy pomiędzy płciami. W sezonie lęgowym maskonur prezentuje efektowne upierzenie. Wierzchołek jego małej głowy, kark, grzbiet, krótki ogon, skrzydła i kołnierz są czarne, a boki głowy i gardła jasno-szare. Pióra na piersi i brzuchu są białe. Aby stworzyć wodoodporną warstwę, maskonur nanosi na pióra wydzieliny z gruczołu ogonowego. Tym, co wyróżnia go spośród innych ptaków morskich, jest charakterystyczny, mocny, garbaty dziób z bocznym spłaszczeniem i poprzecznymi fałdami. Podstawa jest szara, a końcówka ukazuje jaskrawo-żółte paski i pomarańczowe wcięcia. Dzięki specjalnym rowkom i dodatkowej kości w szczęce maskonur może złapać do 10 ryb naraz. U nasady dzioba pojawiają się żółte narośla, którym towarzyszą niebieskie płytki rogowe nad i pod oczami, z czarną linią ciągnącą się za nimi. Ich głowę zdobi kryza, a pomarańczowe nogi z błoniastymi palcami stają się czerwone w okresie godowym. W upierzeniu poza okresem lęgowym, choć nadal podobne, głowa i gardło ciemnieją do szarego odcienia, dziób staje się mniej wyraźny i mniejszy z powodu spłaszczenia boków, a nogi zmieniają kolor na żółty. Młode maskonury charakteryzują się mniej garbatym, węższym, czarniawym dziobem, przypominającym dziób alczyków. Upierzenie dorosłych maskonurów przypomina upierzenie pingwinów, ponieważ oba gatunki prowadzą styl życia związany ze środowiskiem morskim. Zamieszkują jednak różne półkule. Maskonury występują na półkuli północnej, a pingwiny wyłącznie na półkuli południowej. Niedawne badania wykazały, że maskonury posiadają fluorescencyjne dzioby, które mogą wpływać na ich rytuały godowe lub pomagać w polowaniu, pomagając im skuteczniej namierzać ofiary. Jako ptak morski zasiedla głównie otwarte tereny, preferując płaskie lub skaliste wybrzeża w okresie lęgowym.
Preferuje wyspy z obfitym torfowiskiem. Maskorki wyróżniają się zarówno zdolnościami pływania, jak i latania. Potrafią zanurzyć się na głębokość do 60 metrów i pozostać zanurzone przez 20 do 30 sekund. W powietrzu osiągają prędkość dochodzącą do 90 km na godzinę, machając skrzydłami nawet 400 razy na minutę. Tę zwinność zapewniają im dobrze rozwinięte mięśnie piersiowe, które przyczyniają się do ich unikalnego kształtu ciała. W okresie lęgowym maskonury gromadzą się w dużych koloniach wzdłuż wybrzeży i wysp północnego Atlantyku. Szacunki z 2009 roku wskazywały, że na wyspach Westmannaeyjar, będących częścią islandzkiego archipelagu, w dowolnym momencie można było spotkać około 4 milionów maskonurów. W obliczu zagrożenia maskonury przejawiają agresywne zachowanie, rozkładając skrzydła, otwierając dzioby i tupiąc nogami, aby wyglądać groźnie. Jeśli ten gest nie odstraszy intruza, mogą odpowiedzieć dziobem i skrzydłami. Zazwyczaj jednak maskonury wolą unikać konfliktów. Jako znak pokojowych intencji opuszczają dzioby do klatki piersiowej, mijając inne ptaki, by ich nie prowokować. Obserwacje pokazują, że maskonury przywiązują dużą wagę do interakcji społecznych, wykazując złożone, a nawet rytualne zachowania. Na przykład lądując, maskonur wyciąga jedną nogę, aby zasygnalizować brak agresji wobec innych ptaków. Ponadto zaobserwowano maskonury drapiące się po grzbiecie patykami, co stanowi jedyny odnotowany przypadek użycia narzędzi wśród ptaków morskich. Ciekawe, nie? Wiosną, od marca do kwietnia, ptak ten poszukuje trawiastych zbocz wysp i obszarów przybrzeżnych porośniętych trawą, a także żwirowego i kamienistego podłoża. Buduje gniazdo w głębokiej norze, którą wykopuje, używając obu nóg i dzioba. Nora może mieć głębokość 2 metrów i kończy się przestronną komorą, którą wyściela trawą i morską roślinnością. Dodatkowo ptak może zamieszkiwać istniejące nory wydrążone przez burzyki lub króliki, a także w szczelinach skalnych. Ptaki te często żyją w dużych koloniach, liczących niekiedy dziesiątki tysięcy osobników. Zwykle składają jeden lęk jaj rocznie, zazwyczaj około maja, składając jedno duże białe jajo, ozdobione żółto-brązowymi plamkami. Oboje rodzice uczestniczą w wysiadywaniu jaja przez okres od 38 do 49 dni, choć samica robi to zwykle częściej. Zamiast siadać bezpośrednio na jaju, ptak przykrywa je skrzydłem. Po około 6 tygodniach pisklęta wychodzą z gniazda. Po wykluciu rodzice karmią młode przez około 40 dni rybami, które noszą poprzecznie w dziobach. Ryby te są zazwyczaj długie i należą do nich takie gatunki jak śledź, stynka czy dobijak. Po tym okresie karmienia dorosłe osobniki porzucają pisklęta, które będą daremnie czekać na pokarm przez kilka kolejnych dni, zanim zdecydują się wskoczyć do wody. Od tego momentu zaczynają samodzielnie polować, nurkując w poszukiwaniu pożywienia. Po zakończeniu sezonu lęgowego pod koniec sierpnia i na początku września maskonury zrzucają zewnętrzną warstwę dziobów, co powoduje ich skrócenie. W naturze maskonury mogą żyć aż do 30 lat. Pary zazwyczaj pozostają razem przez całe życie.
Ich podstawową dietą są małe ryby ławicowe oraz rzadziej bezkręgowce złowione podczas nurkowania na głębokości aż kilkudziesięciu metrów. Spożywają również drobne skorupiaki złowione w morzu. Podczas pływania pod wodą ich skrzydła działają jak wiosła. Aby znaleźć produktywne łowiska, często pokonują znaczne odległości, czasem oddalając się aż kilka kilometrów od brzegu. Ja osobiście widziałam te piękne ptaki dopiero drugi raz w życiu. Za pierwszym razem było to niedaleko Scarborough w Yorkshire w Anglii, ale było to rok temu w kwietniu, czyli miesiącu, kiedy maskonury dopiero zaczynają przybywać na Wyspy Brytyjskie i widziałam ich dosłownie tylko kilka. Ale to tamten moment był powodem, dla którego udałam się na wycieczkę na Scomer Island, aby móc w pełni podziwiać piękno tych ptaków. Was też zachęcam do rozejrzenia się za miejscami, do których można się udać, aby spotkać całe stada tych wspaniałych istot. Nie będziecie żałować. Ja już w tym momencie się z Wami pożegnam i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.